budulec wykorzystany do budowy tego pomostu, co sami widzicie. Palety. No stoi radiowóz, przed nim stoi samochód na światłach, kurwa, jakiś gościu spierdolał. Był pościg, były strzały. Mieliśmy pogadankę z panem policjantem, bo przyjechał i dmuchaliśmy, nie? Jesteśmy czyści, możemy jechać. Cześć! Witam serdecznie Was w kolejnym odcinku. Kolejny odcinek zaczynam tam, gdzie skończyłem poprzedni, czyli jestem w Lipianach nad pięknym jeziorem. Czekam na mojego kolegę. Dzisiaj będzie taki van life we dwoje. Nie wiem, czym przyjedzie, bo kolega lubuje się w oldschoolowych samochodach. Ma aktualnie Żuka 94 roku i Passata B2, zdaje się, o ile dobrze pamiętam. I nie wiem, czym przyjedzie. Zobaczymy. I udamy się z Lipian w jakieś inne miejsce. Mam tutaj taką miejscóweczkę 5 km stąd. Powinno być fajnie. Najgorsze jest to, że pogoda ma się popsuć, bo od 13 niby ma padać. Zobaczymy, jak to będzie. Czekam na kolegę i wyruszamy dalej. Jedzie ten zbereźnik jeden. Jednak przyjechał Passaciorem. Dobrze mówię, B2? Dobrze mówię, B2. Spójrzcie na tą maszynę. Jak on cicho chodzi, ja pierdolę, jestem w szoku. Ale żeś se łoże wyjebał. Ile tam masz tego? Wymiar? Masz 2 metry? Nie ma. Będę musiał nogi będę musiał Nie, pod skosem się położysz. No. Ja w Passacie miałem u siebie 1,80 m. Ale maszyna fajna. A dobrze Cię wyczułem, wiesz? Czemu? No bo tak, skończył mi się film, akurat mówię, dobra, zgarniam wszystkie te manele swoje, bo kurczę, pewnie zaraz przyjedziesz, patrzę, jedziesz. No właśnie tak, wyszedłeś akurat jak tu wjechałem. Mówię, żeś mnie pewno zobaczył przez szybę. No, Siema. no, widzisz, w takim miejscu sobie spałem, o. A tu można wjeżdżać No samochodem? pewnie, kurwa, a w wjeździe zakaz? No nie. Tam w ogóle jak idziesz dalej, to jest takie jakieś wzgórze, to się nazywa, no jak się mówi, Grodzisko, o. I na samym szczycie jest flaga Polski poszarpana. To twoje tamte pierdoły są? Nie, to wczoraj 3 samochodami przyjechali, tam do chyba pierwszej w nocy sobie imprezowali. O, Dziewczyny tutaj sobie sikały. to słabo miałem. Nic nie słyszałem. Co prawda muzę z samochodu napierdzielali, ale no, zobacz, jakie menele. No właśnie Jakie widzę, że tam pozostawiane. Myślałem, że ty sobie już przygotowałeś na ogniska jakieś czy coś. Nie, a tutaj śmietnika nie ma chyba, nie? B2 to jest, tak? B2. No, dobrze myślałem. B2, 86 rok. Już mam badanie techniczne, mam bezterminowe już. Kurde, zajebiście. Bezterminowe, czekam na rejestrację. Teraz gdzieś w ciągu 2 tygodni powinienem dostać już te zabytkowe blachy. Zajebiście. I co, długo tam jakieś ceregiele są z tym konserwatorem? Nie, to jest tam szybko, tylko tu się trochę mi przeciągło, bo był trochę problem z numerami tego auta. Wiesz, w dowodzie rejestracyjnym była jakby końcówka winu tylko wpisana. Aha. A na tabliczce znamionowej i na papierach od rzeczoznawcy i konserwatora wszędzie był pełny numer. Aha. No i musiałem to wyprostować. Znaczy się nabiłeś w garażu brakujące cyfry. Nie, po prostu musiała baba w urzędzie miejskim w Wydziale Komunikacji w systemie uzupełnić cały numer wpisać. A to też tak za bardzo nie mogła. Kurwa, 1,5 godziny przy okienku spędziłem, no ale załatwiła mi to. Słuchaj, tam gdzie jedziemy, No. droga jest zajebista, ale ostatnie 500 metrów to jest taka leśna, znaczy leśna. No zobaczysz, no jedziesz tam. Damy radę, ale idziemy zobaczyć co tam jeszcze jest, czy już nie, czy jedziemy? A to tam daleko jest, znaczy daleko pod górkę. A to nie. Szkoda czasu. Można samochodem wjechać, tam droga wiedzie. Nie, ale zobacz jakie tu kolejny są. No właśnie, można się Nie ma trochę co. zakopać. Szkoda czasu, trzeba pić. Dzisiaj takie miejsce mamy. Stój, jest idealnie. A którędy wchodzisz, tyłem? To się nie wiem jeszcze. Ja zawsze tyłem, znaczy nie. Nie, bokiem, bo tu od środka źle się nie mam jak zamknąć klapy. Nie mam rączki. A ja w Passacie, jak mam, nie pamiętam. Nie, tam chyba rączka jest normalnie. Nie, i takie poduszeczki, k***a, z przyczep. Tak się położysz, o tak, w tą stronę jest luks. Ty mi k***a życia nie będziesz układał, jak ja bym się położył. A jakbyś te siedzenia położył, chociaż nie, bo ty masz one tak są samo. położone. Tylko ten dół się, wiesz, tak do pionu stawia. Musiałbym go wymontować w Znaczy u ogóle. mnie jak pochylałem przednie siedzenia, to ten dół jeszcze troszeczkę do tyłu szedł tego, wiesz, dzięki temu. Bardzo fajne miejsce. Miejsce na ognisko jest, tak jak sobie życzył kumpel, jest. O, a tutaj coś. Dobra, jesteś odważny otworzyć to?
Co, kibel? Bo ja nie bardzo. To będzie bardzo traumatyczne przeżycie. Luks! Nawet pachnie ładnie. Ty, ja pierdzielę, jaki luks. Żołędziem bym Ty, dostał. ja skorzystam z tego. Bo ja zawsze unikam takich rzeczy, kurde, bo... Nawet ładnie pachnie. O, śmietnik jest. Ty, ale fajnie tu jest. Tylko po jakiego grzyba to tak wieje. Mam nadzieję, że nam żadna gałąź nie spadnie na łeb. Jest ryzyko, jest zabawa. Tak. Tylko ja nie wiem, jak to nasze ognisko w takim wietrze, to marnie to widzę. Zobaczymy, a właśnie tu jakieś drewno i na rozpałkę, coś tu się znajdzie chyba jakieś, o tu jakieś gałązki leżą. To jest raczej dla miejscowych O, zrobione, zobacz, bo... tam ile jest gałęzi. Tak, O. ale to jest za wodą. No ale tam możesz przejść chyba dookoła, zobaczcie. Pewnie, że jest ścieżka. No. Tu jest zakaz kąpieli. Nie będziemy Bez- kopać. Chyba, że stół spalimy. No, łódeczka jest. To jest dobrze wyposażone pole biwakowe, kurde. A tutaj chyba samochodami podjeżdżają z łódkami. To praktycznie są takie slipy samoróby. Czy znajdzie? Masz jakieś patyki na kiełbasy? Ja zawsze wożę ze sobą. Przynajmniej jeden mam, ale to no dobra, to jeden wystarczy. Wystarczy. A ja właśnie tak oglądałem, żeby wziąć, a ja mówię, au, jedzie mi się auto w środku. Wystrugam sobie jakiegoś patyka. Nie, mam. Może nawet ze dwa zobaczę. Nie, chociaż wyciągnąłem. Zawsze jeden wożę. Bo ja co w jakiś wyjazd, to coś mi brakuje, to jeb do samochodu i później wszystko jest, nie? No. Ten fajki, zobacz. Zawsze możemy pojechać 85 km do Drawna, tam jest za Stamtąd wziąć drewno przy 10 zł i masz drzewa w chuj. Ja chcę za darmo, nie? Nie, pojedziemy tam, weźmiemy drewno, przywieziemy i przyjedziemy tutaj. Zobacz, jak jest piękna woda, szmaragdowa, człowieku. Nie, ładnie tu jest, fajnie. No, nasze mobilne łóżka. Ale jak wieje, to nie będzie komarów. Ale i tak nie O było tej już. porze roku nie będzie komarów. Wiem. Teraz zaczniemy klasykiem, czyli garażem Marakuja i Chili. O, widzę, mój kolega już tam drzewo szykuje. W tych pięknych okolicznościach przody. Kija ci znalazłem na kiełbasę, zobacz. Luks. Czekaj, ognicho to nie teraz, dopiero to 13, wszystko się spali, jak będzie ciemno. Nie, no ja wiem, ale co, będziemy po nocy później zbierać? Dawaj browara i chlejemy, kurwa. Patę masz? Tak. A po nocy się fajnie zbiera, czołówki na głowę i jedziemy. Ile masz browarów? No właśnie, czy nie jest za mało, bo to słuchajcie jest blisko, nie? No właśnie, no ja mam 8. Czekaj, ja kupiłem 9, wczoraj wypiłem 3, to miałem 6. No ja mam Mało. 8. A Ale jak to chcesz, starczy. o której chcesz jutro jechać? Wieczorem? Nie no, wieczorem to może nie, ale to tak z samego rana też nie. Pyszne piwko. A co ty mi takie jakieś cienkiego tego patyka? No Ładnie. to leżał, no to A nie to, masz- że o, specjalnie szukałem przy okazji, nie? tam specjalnie znalazłeś. Co to jest? Nie wiem. Jakieś ładne. Ładne. w sensie. A dobry jest? Znaczy wiesz, z garażem będzie lepszy. Przyszła pora na danie, które robiłem w poprzednim odcinku, a mianowicie mój chłopski garnek. A mój kumpel, ano, działa z ogniskiem. Nie kręciłem, bo byli tutaj jacyś tam, sobie właśnie robili jakaś, dwie dziewczyny, dwóch chłopaków, robili sobie ognicho. No pogoda jest taka, jest, wieje, rozpadało się. Jak ci idzie? Płonie! Dobrze tą lodówkę zakrywaj, bo to ona zipie ostatkiem sił. Patyczek wyciągniemy. Ja sobie też zrobię kiełbachę, później tu masz patyka. Jezu, tu mi się zjara. Luks. Idę jeść na powietrze. Akurat nie pada. No to jakaś nówka ten patyk. No raz użyty chyba. Najgorzej, że nie można usiąść, bo mokra ławka. O. To akacja.
Ciągle pada. Ale fajnie jezioro wygląda, jak deszcz pada. No. Mi się to podoba. Idziemy pokarmić kaczki. Nie, bo mam 2 bułki, tylko szkoda mi chleba. Ja mam 1,5 bochenka chleba. No to przecież tego nie zjesz. A te buty to w Julii widziałem są też. Które? Te co ty A masz? po ile? A nie wiem, bo to tak widziałem, że są, ale nie jakiś czas temu. Właśnie muszę sobie też... Ja mam 3 pary już na chacie, to cały czas używam właśnie na wyjazdach. One są dobre, bo to wiesz, to ci nie przemoknie i ciepło w nogi. Plan jest taki, żeby pokarmić kaczki. O, tu blisko pływają. Naprawioną wiatrówkę już mam. Wiesz? Daś. Całe jezioro płynie do nas. I ryby zaraz. A teraz pijemy takie, o, puszczyk białowieski. O, jak to smakuje? Jest to milk stout. Puszczyk białowieski. To grube co przyniosłeś, to się nie przepaliło. Nie? Jeszcze nie. Ważyłem takie coś. Ja tam wolę takie jasne, pełne. O, i tak sobie siedzimy. Powiedz, żeby zasubskrybowali mój kanał, bo nie subskrybują. Nie, bo się przejęzyczę, ja nie. Takich trudnych Takie słów trudne, nie używam. trudne słowo. No p***ać w subskrypcję teraz. O, to będzie dobrze. Oglądamy dalej, pijemy. No. O, jaki luks mamy. Wiaterek zerżał. No, ten tam sika, może Fikola pokaże. Kaczki odpłynęły. Nie, są tutaj. To one dalej żrą, ty. Aż wylazły na brzeg. Nie, jakoś się pali, kurwa. Ale słabo, tu trzeba by dorzucić coś. Za 2 godzinki będziemy kiełbasę robić. Dobrze. Będziesz jeść? No, zjadłbym. Ale za 2 godzinki, bo ja jeszcze na razie Dobra. nie. Popijemy jeszcze. Mam i tam mam jeszcze- piwo. Ale tam chyba pada. Dobra, ty chodź, idziemy po zimno. Nie się do, Tobie nie czego, jest zimno? do ciepła przyzwyczaił, kurna. No żebyś wiedział. Tyle piwa nie wzięliśmy. Aha, właśnie. To piwo. Piwa nam się kurczą. Chcesz piwo? Później będzie ciężko, bo będzie ciemno, trzeba będzie z latarką chodzić. Perła może być? Nie, Kurde. znajdź jakieś inne. Garaż? Nie, jakieś inne. To tu masz jakieś... Pintę, dawaj pintę, może być. O, kwas tu, to jest to. Zobaczcie, to jest to, co ja lubię. Kwaśne pewnie jakieś. Sherry, Sure All. Może żona do ciebie dzwoni. Ty, zakopali się. Oni go gonili i on spierdolił z tego samochodu. Z którego samochodu? No stoi radiowóz, przed nim stoi samochód na światłach, kurwa, a tu jakiś gościu spierdalał. Zaraz przyjdą i tak jakby co to się zainteresują. Ej, idę zobaczyć. Co tu się kurwa dzieje? Słuchajcie, jaka akcja, kurda, akcja policyjna, czekaj, ja tam pokażę, jak mnie wraz. O, widzicie, co tam się dzieje? Taka sytuacja w lesie. Był pościg, były strzały. No tak się dzieje. Na van life'ie moim. Siedzimy sobie w busie kulturalnie, pijemy piwko. A tu nagle, kurde, policja goni jakiś samochód. ale rzeczywiście strzał. strzelał, bo z giwerem miał w ręce. No strzał był, jakiś gościu przed nami uciekał, kurde. I spierdolił gdzieś tam, o. Pewnie popełnili jakieś przestępstwo. Chamy jedne. A już myślałem, że to do nas, żeśmy kaczki karmili, no. Podejdź tu, do ciebie, Ale zobacz, jak oni tam wjechali, to tam musi być przejazd. No tam jest droga, bo patrzyliśmy tam na mapie, przecież było widać. No ale nie tą, co myśmy szli na ten cypel, tylko z drugiej strony. Wydaje mi się, bo z tej strony go widziałem, a z tej strony już nie, więc albo podchodź tam, no tam mógł podejść. Tam raczej nie wiesz, nie? Tam nie, raczej tam, tutaj. I nie tu, tylko tu, między drzewami. No i kto powiedział, że na van life'ach nie jest ciekawie? I jest piwo. Jest piwo i w ogóle i tam... Ciągle stoją, zastanawiamy się, co zrobili ci kolesie. Bo 2 siedzi w samochodzie poobijanym, a ten co uciekł, nie, z kamerą. Ten co uciekł, tu biegł w koszulce samej.
A pewnie go nie złapią. No, ciekawe, zastanawiamy się jak ten samochód odholują, czy pojedzie ktoś, czy przyjedzie laweta. Zobaczymy. Ognisko nam nadal płonie. O! Jest luks. Dowiedzieliśmy się, że tamci potrącili jakąś osobę, tak? No. Podziwiam moje buciki, bo są naprawdę dobre. Co musisz kupić? Co? A te buty? No. Opowiedzmy historię naszego życia. Słuchaj. Dużego my się, Fiata? ile my się już lat znamy? O Jezu. 30? Więcej. Do podstawówki, pierwsza klasa to jest... 7 lat. A 7 mamy lat? 45. No po co? To nie wolno tego zdradzać ludziom. No, tego A. się nie zdradza. Nie, to znamy się od 38 lat. No, znamy się od 38 lat. Jesteśmy kumplami z ławki. Razem żeśmy podglądali cycki naszym koleżankom. Pamiętam do dziś. Co tu się dzieje się? Kurde, normalnie masakra jakaś. Strażaki przyjechali, to się gruba akcja dzieje. Ale oświetlone jak choinka. Ty, takiego na kamperapce robisz, nie? Uwaga na drzwi, bo by się pani uderzyła o drzwi. Niewiele brakowało. No. No, możemy latarki zgasić. Taka sytuacja tutaj. Drona wypuścili i szukają zbiega. Ponoć potrącił, było potrącenie samochodem, dlatego tak szukają. się odwraca. A przed chwileczką tak deszcz napierdzielał, to masakra. Mój kolega Jarek je na dworzu, albo jeszcze piecze, nie wiem. Kurde, zostawiłem sobie chleb, taki razowy na rano. Taki dobry, pszenny, dałem kaczkom, mówię, bo za dużo łydynią. A ten się kurde sypie. Oj, co jeszcze jest? A przyjechała laweta po ten samochód. No ale później wam wszystko powiem. Jak będę szedł spać, o co tu poszło, o co prawdopodobnie chodzi. Mamy godzinę 22, miało nie padać do pierwszej w nocy, oczywiście rozpadało się. No i tak mają, że jak ma padać, to nie pada, a jak ma nie padać, to pada. No, idę już spać, dzień pełen wrażeń dzisiaj. Teraz tak na spokojnie wam powiem, o co tam mogło chodzić. Siedzimy sobie z kolegą w samochodzie, oglądamy sobie film. Nagle tak słyszymy tak z oddali, nie? Syreny. Myślałem, że to jakieś pogotowie gdzieś tam daleko na drodze jedzie albo coś takiego. No ale to coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej. Ja tak patrzę przez to okno, koguty widzę, nie? Policyjne, znaczy policyjne. Nie wiedziałem, że to policyjne, myślałem, że to karetka jedzie albo coś. No ale w końcu tak patrzę. Blisko podjechali, tak? Stanęli na chwilę. Przestali, kurde, te koguty, wyłączyli syreny, tylko koguty same były. Ja mówię, chyba kogoś gonią, kurde. Nagle, słuchajcie, padł strzał i mój kolega tak po lewej stronie, tak patrzymy, coś tego, mój kolega zauważył, nie? Mówi, ty, tam ktoś biegnie, ktoś ucieka, patrz. Ja tak patrzę, nikogo nie zobaczyłem, bo już tak po lewej stronie tam nikogo nie zobaczyłem, po prawej patrzę przez okno, tutaj, już nikogo nie widzę, nie? Pewnie uciekł tam jest przód auta i pewnie uciekł, tam jest taka ścieżka, spierdzielił tam, nie? No i co się okazało? No i kurczę, później kolega wyszedł tam z auta, policjant go zobaczył, zawołał go i tam go wypytał, co my tu robimy w ogóle, te sprawy. No i tam mu się potoczyło, nie? Się okazało, że ci uciekali samochodem jacyś. Okazało się, że uciekało samochodem 3 chłopaków, chyba chłopaków, albo facetów, nie wiem. 2 zostało, tam później siedzieli, kurde, słuchajcie, chyba ze 3 godziny siedzieli, kurczę, przy aucie tam z Kuci. Potem przyjechał 1 radiowóz, 2, 3, 4 samochód, słuchajcie. No i na koniec, jak widzieliście, straż przyjechała pożarna, która miała też pomóc w poszukiwaniach. Odpalili światła, drona puszczali, szukali. Tak tylko się spytaliśmy policjantów, o co chodzi, co tam się stało. No tylko tak powiedzieli, że było jakieś potrącenie, nie? Czyli prawdopodobnie uciekali, potrącili kogoś. Nie wiem, czy śmiertelnie, ale podejrzewam, że śmiertelnie, ponieważ samochód, który tutaj został, który już tam później pozabierali tych chłopaków z tego auta, był cały czas oświetlony, cały w światłach ten samochód był, no, bite 2 godziny przy nim tam z 10 ludzi chodziło, coś tam robili, no to wiecie, do zwykłej kradzieży samochodu to chyba raczej by się tak nie działo, nie?
Poza tym ten samochód był cały poobijany w liściach, jakiś kurczę jakby przez jakieś zarośla spierdzielał przed policją. No i tak to właśnie było. Nie? Potem przyszli policjanci do nas, pisali nasze dane, no i powiedzieli, że będziemy musieli się stawić jako świadkowie, chociaż ja powiedziałem, że ja nic nie widziałem. Tak faktycznie było, że ja nic nie widziałem, tylko słyszałem tylko głuty strzał. Samego gościa nie widziałem. No ale powiedział, że tak będę musiał się pofatygować, potwierdzić, że ja nic nie widziałem. No trochę głupie, no ale trzeba będzie, no widzicie. I takie rzeczy się na van life'ach dzieją. Czasami. Po prostu byliśmy w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. No, także tak się działo. A dzisiaj już idę spać. Znaczy idziemy spać. Kolega już poszedł, 23:30. Można iść spać. Ja też jestem zmęczony. W aucie mam 19 stopni, na zewnątrz jest 11. Luks, fajna temperatura do spania. W nocy jeszcze pewnie trochę spadnie z 2 stopnie. I będzie luks. Także widzimy się rano. Nara. Butelki leżą porozwalane. Nie wiem, to jakieś pijaki jakieś były. Siema z rana jak śmietana. Godzina 7. O, proszę bardzo. To był mały Bałtyk. Spałem jak niemowlę. Naprawdę spało mi się wyśmienicie, zajebiście. Tak cieplutko, 19 stopni w busie, na zewnątrz 10. Luks, po prostu luks. No i obudził mnie. A teraz możecie zobaczyć. Kolega mój spał tam. A ja miałem taki widok, zobaczcie, akurat przez tylne okno w drzwiach patrzyłem sobie w tą stronę. Luks, po prostu super sprawa. No i widzicie, patrzcie, miał cały weekend padać. Popadało tylko w nocy, czy w nocy, wieczorem trochę i w nocy tam niewiele. Jak była ta akcja wczorajsza, to tak właśnie padało, żeśmy jeszcze kiełbasę robili w deszczu, kurde, takim, że ja pierdzielę. Kurde, tak cały czas patrzę na te jezioro, zobaczcie, tak mi się marzy. Pontonik jakiś, kurde, mieć go pływać. W przyszłym roku kupię w tym roku jeszcze może, ale w przyszłym roku będę pływał. Na bank pływał i zrobię to, co wam mówiłem. Chcę kupić jakąś pływajkę i po prostu będę pływał po jeziorach, na jakichś wyspach, może sobie zanocuję w namiocie. O, te moje przeboje, moje Renacie ogląda mało ludzi, ale nawet mnie nie o to chodzi, oglądałeś mnie, to po prostu lubię to robić. Autentycznie to lubię. Moja żona wie o tym doskonale i mi się nie sprzeciwia przede wszystkim, co najważniejsze. Nie robię tego dla wyświetleń czy coś tam, bo wyświetleń praktycznie nie ma. Ja po prostu to lubię, jeszcze raz powtarzam. Lubię takie wyjazdy, lubię nagrywać na tych wyjazdach, nawet dla siebie na pamiątkę, by później oglądać. A może komuś się spodoba taki styl życia, to może zbyt grubo powiedziane, ale taki styl spędzania wolnego czasu. No Marcin, ale z dzieciakami jeździć, spotkałem się z taką opinią, kurczę, o żona cię puszcza, że żona cię puszcza, że powinien z dzieciakami jeździć. Wiecie, jest sfera rodzinna i sfera prywatna. To nie jest tak, że zakładacie obrączkę i jesteście więźniem związku. Nie, to jest bzdura totalna. Tak być nie powinno. Każdy facet musi mieć swoją sferę prywatności i ja taką mam i moja żona to doskonale wie. My jesteśmy inni generalnie. Zawsze twierdziliśmy, że jesteśmy inni. Działamy poza schematami w ogóle. Czy to w sferze prywatnej, czy w jakiejkolwiek sferze. Nie godzimy się na system, nie godzimy się na... Oczywiście w ramach granicy, jakiej się da, nie godzić na system, ale staramy się robić po swojemu i nie patrzeć, że tak się robi, bo tak robią inni. Dla nas to jest totalna bzdura. Dobra, ale nie szalto. Zobaczcie, jaki fajny tutaj pomost jest. Już nie będę na niego wchodził, bo wchodziłem wczoraj. Jest wątpliwej konstrukcji. Budulec wykorzystany do budowy tego pomostu, co sami widzicie. Palety. I to takie zmruszałe już. A tam płyną kaczki. Wczoraj zżarły pół bochenka, jak jeszcze widzieli. Dobra, idę na jakąś coffee. Kawę trzeba zrobić. Ale słuchajcie, tak się wyspałem dzisiaj. Wstałem o godzinie 7 i czuję się wyspany na maksa. Mieliśmy pogadankę z panem policjantem, bo przyjechał i dmuchaliśmy, nie? Jesteśmy czyści, możemy jechać. Dmuchaliśmy w... nie balonik, jak to się nazywa? Ten, walkomat. Walkomat i 00. Tą co świeczkę gasisz jakby, czy tam... No dmuchający, że trzeba dmuchać. Nie ma tam... A nie, on wyświetla też wartość. Wyświetlił 00. 00. Świetlił 00, możemy jechać. Widzisz, to jest dobra wiadomość. Na drugi dzień można jechać. Dobra, jakieś sobie kanapeczki będę robił. Coś jesz czy nie jesz? Ja sobie zjem bułkę z jogurtem, ale później. Ja sobie zrobię teraz. O, A teraz kawulca, a jak wypiję kawulca, to w ogóle mi się nie będzie chciało jeść.
Zobacz, co za chleb kupiłem. Sypie się jak kaczką, taki dobry dałem wczoraj. Bo myślałem, że właśnie mam ten, No właśnie dziwiłem się, bo taki świeżutki ten Kurwa. fajny. A wiesz co, tak patrzałem, to chyba na te się nie opłaca za bardzo, na kartusze. Nie wiem, ja kartusze kupiłem ze 3 lata temu, z 20 sztuk do tej pory jeszcze połowa mi została, więc to się zajebiście opłaca. To znaczy nie, no chodzi mi, jakbyś dużo gotował, to lepiej wziąć taką małą butlę jak ty masz i podłączyć do tej kuchenki. Ta akurat nie ma wejścia, ona ma oczko na tego, ale miałem taką kuchenkę poprzednio razem, bo to jest No. druga, którą kupiłem. To miała właśnie wyjście na butlę. No na tej butli, powiem Ci, no zrobiłem danie, pół godziny gotowałem, te chłopskie jednogarnkowe. Wcześniej gotowałem... Na jednej butelce? Na jednej butelce, nie? Także To dosyć dużo. wymiana jakiś kłopot to nie jest. Nie, tylko że kasiora. 6 zł kosztuje jeden. Tak? No. A to może ja na większe patrzałem. Teraz Radamer. Powiem Ci, na takich właśnie wyjazdach można sporo ludzi poznać. Ja w zimę nawet jechałem, to chyba jednego poznałem, później drugiego poznałem, później drugi raz przyjechał ten sam gościu w zimie też samochodem, takim jeepem nocowali w zimie. Widzisz, a myśmy poznali policję i panią Policjanty, policjanty. Dobra, gdzie To masz się nie ten liczy. mleko? W lodówce no, tej mojej. No poczekam, jak będziesz szedł to zanieść. Ja jak wypiję teraz kawkę, to mnie na długo wystarczy. Ja mam tak w domu. Panie Boże, pobłogosław te piękne dary. Teraz powinieneś powiedzieć, co ty pojechało cię, kurwa? To miałem powiedzieć, jebcie kurwa, czy co? Pyszna kawusia, pyszna. To co, jedziemy do tego Mielna? Aha. Zajebiście, będzie też Mielnie. to Na muszę rybkę pójdziemy. Tylko muszę zobaczyć, to jest za Mielnem. O, śniadanie Marcela. Życzcie mi smacznego i jak ja wam życzę. A ty mi nie życzysz smacznego. Pysznego. Ale nie, dobre. Ale trzeba zjeść. Chleb jest niedobry, kurwa. A, No i nic, czas chyba kończyć tą piękną przygodę. Wszystko zjedzone. Będziemy jechać w chatę. Taki ciekawy van life właśnie miał miejsce teraz. Właśnie to jest najlepsze z tym wszystkim, że różne rzeczy mogą się dziać niezależne od nas. Policjant, o którym wspominałem, który tutaj przyjechał do nas, długo z nami rozmawiał. Jak już mówiłem, dmuchaliśmy nawet w alkomat, bo tak żeśmy powiedzieli, że no, musimy tu trochę posiedzieć, bo nie wiadomo, czy alkohol z nas wyparował, nie możemy jechać tak na wcześniej, nie? A on do nas, a chcecie panowie sobie dmuchnąć i sprawdzić? Ja mówię, no pewnie, że chcemy. No dawaj, wyciągnął kurde alkomat, żeśmy dmuchnęli. 0,0 u mnie i u kumpla, także śmiało możemy jechać. No i, ale pomijając to, powiedział nam, co się stało, bo mówi, przyszedł do pracy, dzisiaj rano też nic nie wiedział i się okazało, że musi zmienić samochód, bo tamten jest rozbity, którym jeździł, który właśnie brał udział w kolizji wczoraj. Do tego właśnie zmierzam, co się stało. A się okazało, że ów goście, którzy uciekali samochodem, to gdzieś tam spod Pyrzyc, pod Pyrzycami się działo. No to ze 30 km stąd. Samochód nie zatrzymał się do kontroli. Policjant chciał go zatrzymać. W momencie, gdy wysiadał z radiowozu, tamten ruszył, staranował radiowóz, walnął w drzwi i zmiażdżył policjantowi nogę ponoć. No i zaczęła się cała akcja pościgowa właśnie przez to i skończyła tutaj koło nas. Dlatego było tyle policji, straż i szukania, no bo to wiecie, był atak na policjanta, nie? To już jest gruba sprawa. Ponoć wiedzą, kto to jest, bo tych dwóch się, że tak powiem, po grypsiarsku rozpruło. No i wiedzą, kto to jest. Ponoć gościu mieszkał w samochodzie, nie wiadomo, co to za koleś w ogóle, nie? W samochodzie tym tutaj, z którego właśnie uciekał, także już nie ma gdzie mieszkać, bo pojechał na lawecie stąd. No i szukają go, nie? No ale wiedzą kto, to mi się wydaje, że to jest kwestia czasu, aż go znajdą. Tak wyglądała cała akcja wieczorna właśnie. Także nie wiadomo kiedy, nie wiadomo gdzie, zawsze coś może się zadziać. No, a ja będę kończył z tego pięknego miejsca, z urokliwego, generalnie bardzo urokliwego miejsca, gdzie na pewno tutaj wrócę. Chociażby z łódką, czy pontonem, który kupię w przyszłości niedalekiej. Jest godzina 10, zwijamy trochę mandżur i jedziemy w chatę. Także dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku i przypominam Wam o partnerze mojego odcinka Letishop, czyli cashback za zakupy w internecie. Odsyłam Was do opisu filmu, gdzie znajdziecie wszelkie informacje oraz filmy informacyjne też na temat tego systemu. No i zaznaczę tylko, jeżeli chcesz wesprzeć mój kanał, to po prostu postaw mi kawę. Link również znajdziesz w opisie filmu. A my widzimy się w kolejnych moich wojażach. Gdzie los mnie zaprowadzi, sam nie wiem. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!